Kolejny tutaj punkt, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, czyli coś o palności tego materiału. Są to płyty PIR, potocznie nazywane. Czyli to są płyty poliuretanowe z dodatkami tzw. uniepalniaczy, które powodują, że płyta jest płytą samogasnącą, nie rozprzestrzeniającą ognia, nie dymiącą, nie kapiącą. Więc jest to produkt bezpieczny, który śmiało można stosować, powiedzmy, do budowy swojego domu, czy jeżeli ktoś tam jest na etapie budowy jakiegoś magazynu, hali, czegokolwiek, jak najbardziej materiał można stosować. Jest to materiał w Europie Zachodniej w zasadzie powszechnie stosowany. Tam styropian w zasadzie zostaje już wyparty. Oczywiście jest XPS, jest wełna i są płyty poliuretanowe. U nas w Polsce, jeżeli chodzi o rynek materiałów izolacyjnych, udział płyt poliuretanowych również bardzo mocno rośnie. To jest związane m.in. z tym, że od ładnych kilku lat nasza fabryka na terenie Polski funkcjonuje, więc jesteśmy w stanie polskiemu konsumentowi czy inwestorowi dostarczyć nowoczesny materiał. Mamy próbki, które są pokryte taką, powiedzmy, welonem nasączonym bitumem. Jest to produkt na przykład na tarasy pod papy. Można od razu bezpośrednio do niego zgrzewać papę, jeżeli ktoś ma potrzebę zaizolować sobie taras. Mamy tutaj produkt, który jest pokryty takim, powiedzmy, specjalistycznym welonem szklanym i on służy do izolacji elewacji. To jest tego typu produkt. Tutaj kawałek, wiemy. Tego typu produkt. I on służy do izolacji elewacji w taki klasyczny, powiedzmy, polski sposób, czyli elewacja lekko mokra pod tynk. Bardzo dobre rozwiązanie. Zamiast styropianu, tak jak już wcześniej wspomniałem, też z racji tego, że PIR jest odporny na gryzonie, więc mamy materiał, który gdzieś tam, którego myszy nie będą penetrowały, tak jak w przypadku styropianu często się zdarza. Tutaj mamy płytę, którą Jarek ma na dachu u siebie, próbkę tej płyty, czyli to jest płyta w układzinach aluminiowych. I to jest generalnie produkt taki najbardziej popularny na polskim rynku, o największym spektrum zastosowania, bo począwszy od dachu skośnego, gdzie stosujemy płyty wykończone na pióro wpust w formacie 1,20 na 2,40 m. Dach płaski również. Tutaj możemy stosować płyty wykończone na frez schodkowy i w dużym formacie i w małym 1,20 na 600 m. I elewacja wentylowana. Jeżeli któryś z inwestorów zdecyduje się na budowę domu na przykład z elewacją wentylowaną, która będzie wykończona drewnem, będzie wykończona na przykład blachą, będzie wykończona włóknocementem, będzie wykończona na przykład cegłą klinkierową, no to wówczas aluminiowa płyta prawi się super. I tutaj mamy bardzo ciekawy produkt, to jest taka hybryda, można powiedzieć. To jest płyta PIR połączona z kartą gipsem. Jest to wszystko zrobione na etapie produkcji u nas w zakładzie. I jest to świetny produkt do izolacji budynków zabytkowych. Jeżeli mamy budynki zabytkowe, gdzie elewacja jest na przykład pod kontrolą urzędu miasta i jakby nie można ingerować w tą elewację od strony zewnętrznej, to wówczas, jeżeli chcemy poprawić bilans energetyczny takiego budynku, nie możemy go ocieplić od zewnątrz styropianem, to wówczas taki budynek jest ocieplany od strony wewnętrznej, co nie jest tam do końca zgodne jakby z fizyką budowli, ale tak się robi. Są do tego dedykowane produkty. Jest to jeden między innymi z tego typu produktów dedykowanych właśnie do budynków zabytkowych. Bardzo fajna rzecz. Tutaj, jeżeli konserwator zabytków po prostu się nie zgadza na to, żeby budynek od zewnątrz ingerować w jakikolwiek sposób w elewację, wówczas to. I druga sprawa, tutaj bardziej pod kątem deweloperów, którzy budują bloki mieszkalne, izolowanie klatek schodowych, czyli przegroda między mieszkaniem a korytarzem, co jest dziwne, ale wewnątrz budynku taką przegrodę również się izoluje. W przypadku, jeżeli mamy na przykład ścianę zrobioną z silikatu 18 cm, przepisy mówią, że taka ściana musi mieć współczynnik U mniejszy lub równy 1, a silikatu 18 cm nie ma. Chodzi o to, żeby ogrzewając mieszkanie, ciepło nie migrowało nam przez ścianę na korytarz, który jest korytarzem nieogrzewanym, więc korytarz musi być w jakiś sposób tam docieplony do określonego standardu w przepisach.
wówczas stosuje się płytę 2 cm PIR z kartą gipsem, temat zostaje załatwiony. Nie? Także. Powiem tak, że ja budując ten dom mój 15 lat temu, no oczywiście nie miałem pojęcia o istnieniu takich materiałów, nad czym ubolewam, bo patrząc teraz, jak to jest robione, jaka jest też łatwość montażu, jeśli są płyty w dużych formatach. Tutaj u nas nie do końca by się to spisało, ale są te 2,40. Jeśli macie łączenie na piórowpół z tych płyt, znowu ułatwienie zazębiania się tych płyt, łączenia tego wszystkiego, układacie to jak klocki Lego. Później oczywiście taśma aluminiowa, zaklejacie te wszystkie łączenia. Tak. Może ja Temat tutaj zamknięty. też od razu taką, bo być może są osoby, które za chwilę będą na etapie izolowania swojego dachu skośnego, to może takich kilka uwag tutaj od razu dodam. W przykładzie tak powiedzmy najprostszego możliwego dachu, czyli mamy taką typową stodołę, dach dwuspadowy. Od czego by trzeba było zacząć? Jeżeli już się decydujecie na to, że chcecie swój dach zaizolować PIR-em, przede wszystkim dobranie grubości takiego materiału. I dzisiaj, jeżeli chcecie mieć dom zbudowany zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi, no to na takim dachu powinien znaleźć się PIR co najmniej 15 cm. Jeżeli chcielibyście, aby wasz dom spełniał standard na przykład domu pasywnego, czyli takiego, w którym zużycie energii będzie powiedzmy na jakimś tam bardzo niewielkim poziomie, to wówczas na takim dachu powinna znaleźć się płyta co najmniej 20 cm. I teraz tak, mamy już wybraną grubość, jaką chcemy zastosować. I od czego wasz dekarz powinien zacząć? Wasz dekarz, jeżeli macie dach, powiedzmy z okapem, powinien sobie wymierzyć grubość izolacji, jaka będzie na ścianie, zjechać odpowiednio daleko izolacją, jaka będzie na dachu, tak żeby tutaj nie było mostka termicznego, żeby to się wszystko ładnie połączyło. Nabić na, że tak powiem, tej strefie okapowej tak zwaną belkę startową, czy tam przykręcić od góry wkrętami belkę startową. Taka belka startowa, może to być kantówka, ona powinna być co najmniej 50% grubości materiału izolacyjnego, czyli załóżmy, jeżeli zdecydowaliście się na płytę 15 cm, o grubości 15 cm, no to belka powinna mieć tam te 8-10 cm, taka kantówka. No i mamy wtedy bazę do tego, żeby układać płyty i tymi płytami jechać w dół. Czyli raz jest baza, a dwa mamy tak zwaną... W dół czy w górę? W górę jedziemy, W górę. od dołu w górę, Dobra. tak. A druga sprawa, mamy element, który nam powoduje, że jak już płyty będą przykręcone, cały dach będzie zrobiony, to jest to taki bufor, bo fizyka będzie chciała wam ten dach ściągnąć w Tak, dół. No, tak. jest kąt dachu tam powiedzmy jakiś 30, 40, 45 stopni. I generalnie tendencja będzie do tego, żeby to zjechało. Więc tu jest jakby belka startowa już jakby z jednym z elementów, które nam to wszystko będą ładnie, tą siłę ścinającą będą nam kompensowały. No i teraz tak, dekarz układa sobie płyty, jedzie płytami prawo, lewo, cały dach, czy tam całą połać dachową na mijankę. Jeżeli już te płyty ułoży, dobrze byłoby później pozaklejać sobie miejsca łączenia taśmą aluminiową, taką taśmę również mamy w ofercie, to dodatkowo nam uszczelnia dach powietrznie. Następnie na to dajemy membrany wysokoparoprzepuszczalne i dajemy na to kontrłatę. Kontrłata jest tak zwaną łatą, czyli 4x6, czyli Tak. ten gruby element dajemy. No i przez niego kręcimy wkręty. I teraz, jeżeli chodzi o wkręty, musimy dobrać sobie odpowiednio długość tych wkrętów, no i oczywiście też ilość, jeżeli chodzi o ilość wkrętów, jaka powinna się znaleźć na dachu. No to są jakieś tam powiedzmy odpowiednie wzory, czy jakieś takie powiedzmy podpowiedzi, jak sobie to dobierać, więc zawsze można do nas zadzwonić. Ja nawet robiłem sam program tylko i wyłącznie o tych wkrętach do izolacji nakrokwiowej, więc tutaj już wiedzy, słuchajcie, czyli tu już przekazałem naprawdę. Tak, wiecie, jak to sobie zrobić. No i czyli dobieramy sobie teraz długość, jeżeli chodzi o materiał izolacyjny. No musimy mieć na uwadze, że jeżeli jest 15 cm, to przechodzi 15 cm. Jeżeli gwint, na przykład tak jak macie do maksa, jest 8 cm, to te 8 cm powinno zagnieździć się w drzewie. No i mamy jeszcze 4 cm kontrłata, więc musimy sobie to w taki sposób dobrać. Łeb płaski, no i później pod kątem powiedzmy około 67-65 stopni idzie wkręt kolejny
i tam dobrze byłoby, żeby był łeb stożkowy, on się wówczas nam zagłębi w kontrłacie. No i taki wkręt powinien być dłuższy z racji tego, że ma dłuższą drogę do przebycia, około 2 cm. W kalenicy nie zamykamy tego szczelnie, nie? Tam zostawiamy jakąś dylatację, czy... Generalnie, jeżeli chodzi o W płyty sensie, czy no, nie dylatację, tylko właśnie, no, czy te piry, wiesz, zamykamy? piry zamykamy. Jeżeli chodzi o kalenicę, zamykamy piry, piry dochodzą do siebie. Nawet jeśli dyfuzyjnie jest otwarty dach, wiesz... Jeżeli dyfuzyjnie jest otwarty dach, to już musi inwestor sobie sam jakby zadecydować. Natomiast jeżeli chodzi o jakby samą ideę stosowania pirów w nowoczesnym budownictwie, to dążymy do tego, żeby dom nie był dyfuzyjnie otwarty, tylko żeby był właśnie zamknięty, jak najbardziej szczelny i dajemy wentylację mechaniczną. I to nam wtedy powoduje, że mamy dom szczelny, bo z tym dyfuzyjnością to jest trochę tak, jakbyśmy sobie kupili super grubą kurtkę puchową i byśmy sobie ją tutaj rozpięli. No i byśmy sobie wyszli na zewnątrz. No jest nam niby ciepło, ale jest, jak wiatr zawieje, robi się zimno. I tu sytuacja ma się podobnie. Dlatego zaklejamy to taśmami aluminiowymi od góry. Można pozaklejać też taśmami aluminiowymi od dołu. I teraz tak, jeżeli nawet mamy tą parę, która... No bo mieszkamy, żyjemy sobie gdzieś w musi domu, pójść do góry. Gotujemy, kąpiemy, śpimy i tak dalej, oddychamy. Jest para idzie do góry. I teraz dach jest zamknięty od strony zewnętrznej, czyli izolację mamy od strony zewnętrznej na tym dachu. Zakładamy, że tą izolację mamy dobraną odpowiednio, czyli powiedzmy 15 cm piru, więc po wewnętrznej stronie mamy na styku belki i piru najwyższą możliwą temperaturę w budynku, dlatego że cała energia, która jest gdzieś tam wytwarzana, ogrzewana, energia idzie w górę i ona tam się zatrzymuje pod materiałem izolacyjnym. Materiał jest na tyle gruby, więc na styku belki z pirem, jeżeli w budynku jest temperatura około 21 stopni, to tam będziemy mieli około 21,5 nawet. I teraz to powoduje, że nawet jeżeli ta para tam się w jakiś sposób znajduje, to ona oczywiście powinna być przewietrzana, bo to nie będzie zdrowo, jeżeli budynek jest zamknięty i nie ma jakby cyrkulacji wewnątrz budynku. Ale może być na przykład na zasadzie wentylacji mechanicznej, ona przewietrzana i nie ma potrzeby jakby otwierania tego dachu w jakikolwiek sposób, wypuszczania, bo belki, one są po wewnętrznej stronie, one nie przemarzają, jeżeli macie dom na tej zasadzie zbudowanej, że macie, czy w ogóle dom, no to generalnie zimą w domu temperatura, zależy kto jak tam lubi, ale powiedzmy między 21 a tam 23 stopnie w tych granicach. Latem no to już różnie może być. Na poddaszu, jeżeli poddasze nie jest tam odpowiednio dobrze zaizolowane, są okna połaciowe, jest ich dużo, nie mają jakichś tam odpowiednich rolet i tak dalej, to i do tam pod 30 stopni temperatura może się rozwinąć. Ale generalnie wahania temperatury na tym poddaszu nie będą duże, więc to drewno będzie powiedzmy tak między te 21 a 26 stopni w takim przedziale gdzieś tam ta temperatura będzie, więc tam tak na dobrą sprawę nic z tym drewnem się nie będzie złego działo. Czyli tutaj jesteśmy teraz, doszliśmy powiedzmy już do kalenicy, zamykamy kalenicę, zaklejamy taśmami, jeżeli chcemy mieć to szczelnie zrobione. Oczywiście są różne kąty dachu. Jeżeli trafimy na kąt 45 stopni, no to sprawa w kalenicy jest najprostsza. Jedna płyta wychodzi tutaj, druga tutaj i mamy to jakby na styku dobrane. Jeżeli kąt jest inny, no to wówczas dekarz musi tam odpowiednio kąt docinać z jednej strony płyty i z drugiej płyty, żeby ona się ładnie nam zeszła. Jeżeli gdzieś tam docięcie tego kąta nie pójdzie zgodnie z planem, no to można zastosować piankę punktowo i to też nie za dużo, żeby ona gdzieś tam nie powyciekała, bo to nie o to chodzi. No i to tak w zasadzie, jeżeli chodzi o montaż dachu nakrokwiowego, tak na bardzo szybko tyle. Jeszcze jest jeden ważny element. Jeżeli dojdziemy już do etapu montowania łat, to fajnym pomysłem jest zastosowanie wkrętów regulacyjnych z tak zwanymi kołnierzami pod łbem o długości 7 cm. Dlatego, że jak dacie dłuższe wkręty, no to mamy tak, kontrłata 7, łata 7, a wkręt będzie na przykład, nie wiem, 10 cm, więc on nam przydziurawi i membranę, 4,4. Tak, 4,4. przepraszam, Tak. 4,4, nie? Tak, łącznie mamy 8 wtedy. 4,4 mamy 8, a wkręt na przykład dacie 10 cm, więc on wam wejdzie tak i przedziurawi membranę, przedziurawi łatę, przedziurawi pira, więc 7 cm wkręty są fajnym rozwiązaniem. Również od dołu pod kontrłaty można dawać pianki, są takie dzisiaj na rynku mamy te taśmy też tu tak, stosujemy. taśmy można dawać.
Ja byłem kiedyś u takiego jednego mojego klienta, który budował sobie dom i robił dach skośny i on się zdecydował na to, żeby papę gdzieś tam pociąć w takie paski, dał papę, bo uważał, że to najlepsze rozwiązanie. Więc różne są tutaj opcje. Jeszcze tylko tak dopowiem, są również wkręty do mocowania dachu nakrokwiowego z podwójnym gwintem dostępne na rynku. Czyli ten drugi gwint u góry, który jest pod łbem, wchodzi nam w kontrłatę i jakby utrzymuje nam łatę na stałej wysokości w zasadzie nad pirem, czyli jak na dachu damy duże obciążenie, dachówka i tak dalej, no to będzie miało tendencję do tego, żeby gdzieś tam lekko przysiąść na tym pirze. No pir oczywiście to przyjmie, jakby to nie będzie jakby nic złego, ale są takie kręty, które po prostu zablokują nam kontrłatę jakby na odpowiedniej wysokości i jakby ta masa nie będzie w stanie jej docisnąć. Myślę, że też tutaj patrząc na przykład, no bo ja budowałem, czy brałem udział przy budowie domu, tutaj przy budowie warsztatu i typowa szkieletówka, właśnie również tutaj stosowaliśmy wełnę i w ścianach, i w dachu i patrząc na przykład na prędkość pracy przy płytach, przy dużych płytach versus zabawa z wkładaniem wełny i tak ta wełna skalna versus wełna szklana, to już jest po prostu nieba a ziemia, bo tamto to gryzło i nie szło wyrobić, ale i tak te mikrocząstki wełny skalnej nie są miłe dla skóry, do naszych dróg oddechowych. Tutaj oczywiście tego nie ma. Nie ma żadnego sznurkowania. Zapytajcie kogo chcecie. Zabawa na dachu z wkładaniem wełny, ze sznurkami i tak dalej. I tutaj właśnie dochodzimy do kolejnego elementu katastrofa związanego z pieniędzmi, no właśnie. Czyli wycena. Jeżeli klient się będzie gdzieś tam dopytywał u dystrybutorów naszych o ceny takiego pira i porówna sobie je bezpośrednio do ceny wełny, no to może mu się okazać, że ten pir jest droższy. Jest droższy niż wełna. Tak. Natomiast trzeba na to spojrzeć jakby kompleksowo, całościowo. Ile dekarz weźmie od Ciebie za układanie takiego pira na Twoim dachu? Jeżeli dach jest, tak jak wcześniej pokazałem, stodoła, dwuspadowy, no to układanie takiego piru idzie bardzo szybko, tak jak Jarek tu wspomniał, płyty są dosyć duże, 2,88 metra format, pach, zamyka się to naprawdę, jeżeli dekarz ma wprawę, to w ciągu tam w zasadzie 2 dni jest taki dach w stanie zamknąć. Natomiast teraz zobacz, ile będziesz musiał zapłacić dla wykonawcy, który będzie miał przyjść układać tą wełnę na poddaszu u Ciebie, ile tam potencjalnych jest zakamarków, ile potencjalnych mostków termicznych, jak tam będziesz musiał kupić sobie jeszcze bardzo dobrą folię paroizolacyjną, nie taką żółtą P02 z jakiegoś tam marketu, tylko naprawdę dobrą jakościowo trzeba kupić, żeby to miało sens, bo jeżeli wilgoć będzie z budynku wchodziła w wełnę, no to taka izolacja... No to można tego nie dawać w ogóle. To jest trochę tak, jak założysz sobie ciepły swetr wełniany i pójdziesz w nim biegać i się spocisz i później jak już ostygniesz, ten swetr wełniany po prostu będzie nasiąknięty tą... To powoduje, że materiał izolacyjny traci swoje niestety właściwości w jakimś tam zakresie. Taki element jak folia paroizolacyjna jest elementem ważnym i jest ważne, żeby to zrobić dobrze i żeby to było szczelnie. Więc to też będzie kosztowało sporo pieniążków. Trzeba na to zwrócić uwagę na etapie wyceniania i rozważania, jaki materiał izolacyjny na tym dachu będzie. Potencjalne gryzonie, które tam mogą wejść, potencjalnie, że materiał, jeżeli zostanie niewłaściwie zamocowany, może się przesuwać, może gdzieś tam tą wilgoć chłonąć. Więc to są wszystko takie elementy, które gdzieś tam trzeba sobie rozpatrzyć. No i ile wykonawca skasuje nas za układanie takiej wełny, bo tanio nie będzie dzisiaj. Tak. Ja też pamiętam przy naszym domu, gdzie mamy lukarny, tam tych skosów, wiecie, troszeczkę się zaczyna dziać na tym dachu i układanie wełny, gdzie macie nawet sztywne bryty, docinacie, jeśli wkładacie w ścianę albo wkładacie dobrze są krokwie rozmierzone, czy też docinacie tą wełnę, wkładacie, prawie że tych mostków nie ma. Ale jak się zaczynają kąty, to jest zabawa nieprzeciętna. Docinanie tej wełny, dokładanie, tam później możecie sobie wziąć kamerę termowizyjną i zacząć sobie strzelać, nawet już w karton gips, kiedy mam położony od wewnątrz, nagrzejecie dom albo zimą, i z kamerą i zobaczycie, jak dużo tych mostków niestety się robi. Każdy mostek
Tak. strata ciepła, Tak. zimno i A dzisiaj trzeba pamiętać o tym, że 3 lata temu, powiedzmy, takie paliwo, które jest stosowane do ogrzewania domów, czy to będzie, nie wiem, brykiet, czy to będzie jakiś tam gaz, czy jeżeli ktoś tam ma pompę ciepła, no to być może ma fotowoltaikę, tam jest troszkę inna sytuacja. Ale powiedzmy pozostałe rodzaje paliwa, które są używane do ocieplania budynków, dzisiaj ceny są po prostu zawrotne. Więc im ten budynek będzie docieplony lepiej, im tam będzie mniej potencjalnych miejsc do ucieczki tej energii, no bo energia bierze się stąd, że wrzucamy tam de facto pieniądze do tego pieca, no bo tam wrzucamy, nie wiem, gaz, czy wrzucamy brykiet, czy jakieś tam inne, ale to są generalnie pieniądze. Więc im budynek będzie lepiej docieplony, tym tych pieniędzy swoich w przyszłości będziecie wrzucali tam mniej. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, poddasze, jeżeli docieplicie sobie od góry, to macie kilka możliwości jakby wykończenia tego poddasza. Ktoś może chcieć na przykład mieć wykończone, tak jak Jarek to ma, w stylu takim drewnianym, bo lubi drewno. Więc nie ma problemu. Ktoś może chcieć mieć zamknięte to całkowicie klasycznie karton gipsem, więc nie ma problemu. Ktoś może chcieć mieć na przykład drewno z karton gipsem, czyli wzdłuż między belkami daje karton gips, ma odkryte belki, ohebluje belki, jakimś tam osmo przeciągnie i ma belki połączone z karton gipsem. Więc aranżacji jest dużo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. W przypadku, jeżeli decydujemy się na przykład na wełnę, to belki są mostkami termicznymi, więc od dołu jeszcze trzeba dołożyć wełny, żeby to wszystko pozamykać, więc obniżamy sobie jakby automatycznie tą naszą przestrzeń na poddaszu. Kolejny bonus ze stosowania płyty na krokwiową, mamy więcej miejsca w środku. Tak, w środku. Ściana kolankowa jakby z automatu robi się nam wyższa, więcej miejsca, jeżeli chodzi o podejście do ściany. Więc to są wszystko elementy, które ciężko jest tak przełożyć bezpośrednio na pieniądze, a one będą dla Was pracowały później, bo macie więcej miejsca, wygodniej, lepiej, zaaranżowane poddasze w taki sposób, jak chcieliście, no i oszczędność jakaś tam na mniej pieniędzy wrzucamy do pieca. ogrom wiedzy w pigułce. Będziemy kończyć. Wielkie dzięki, naprawdę sprawy. super cieszę się, że dotarłeś i przekazałeś tą wiedzę właśnie z pierwszej ręki. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, zapraszam serdecznie, komentujcie te filmy, ten film. Mam nadzieję, że tutaj znajdziesz troszeczkę czasu, żeby spojrzeć na te komentarze i Tak. też odpowiedzieć. Tak. I cóż, ja jestem przekonany, że kolejna inwestycja na pewno PIR pojawi się. Nie wiem w którym miejscu, czy na elewacji, czy na dachu, ale zdecydowanie No ja w zachęcam, tym momencie bo to, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że lepszego materiału w tym momencie chyba raczej Tak. nie widzę. to na takiego pewno się sensownego. opłaca. Potencjalny inwestor, który dzisiaj buduje swój dom, to na pewno jest materiał, który mu się opłaca zamontować na tym swoim domu, czy to na dachu, czy w posadzce, czy na elewacji, ale na pewno ten materiał będzie dla takiego inwestora później pracował i nie ma klientów niezadowolonych, jeżeli poszli w ten. No tak jak Super. ja. Dobrze, jeszcze Dzięki. raz dzięki. Cześć. Do zobaczenia.